Witajcie na moim kanale. Jestem Envix i zapraszam Was na kolejny odcinek w grze Satisfactory w moim gameplayu Project Nova Bricka. Od poprzedniego odcinka minęło nieco czasu i zdecydowanie należy Wam się mała aktualizacja, co się właściwie działo. Przede wszystkim, co z rafinerią Petrolika? Otóż jest skończona. W całości. Nawet mam materiał wideo z finału i tu jest miejsce, gdzie właśnie podwinęła mi się noga. Otóż, gdy miałem przystępować do montażu, po prostu się przeziębiłem i szwankował mi trochę głos. A bez głosu, no cóż, ciężko montować jakikolwiek film. Jednak można grać, więc grałem dalej. Zacząłem sobie przedłużać rozmaite linie kolejowe i drogi pod kolejne fabryki, a jak już z tym ruszyłem, to zorientowałem się, że zbliża się, cóż, premiera dużego update'u Satisfactory 1.2. A duży update niestety oznacza, że mój jedyny mod Curve Builder do budowania łuków przestanie działać i nie wiadomo czy i kiedy autor go w ogóle dostosuje do nowej wersji. A brak możliwości szybkiego budowania łuków oznacza jedno. Cała moja koncepcja sieci transportowej się posypie. I tak oto znaleźliśmy się w obecnym miejscu. Koleje Nova Bricki oplatają całą dostępną mapę. Można objechać ją pociągiem w kółko, nawet na kilka sposobów. Do tego Generalna Dyrekcja Dróg Nowabrickowych i Autostrad sypnęła groszem i powstała także obwodowa droga wokół planszy. Akurat przyda się to do nowej mechaniki pojazdów. Jednak wciąż pozostało kilka niewielkich rzeczy do ukończenia. Jednym z nich jest krótki odcinek jednotorowy, który zapewni alternatywny wyjazd z kopalni siarki chemika w kierunku wschodnim, czyli właśnie tam. My znajdujemy się teraz na skraju biomu Wielki Kanion, gdzie nowa linia będzie włączać się do głównej magistrali. Mamy tu już nowy węzeł, który zapewnia wjazd do fabryk Elektronika Północ oraz Tibika, a także wyprowadzenie toru w kierunku nowej linii. I tutaj zaczniemy naszą budowę. Mam przy sobie mój złoty pociąg, którym wożę sobie materiały budowlane i kilka fundamentów będących zaczątkiem nowej budowy. Czego jeszcze potrzebuję? Potrzebuję przede wszystkim prądu, bowiem prąd jest mi potrzebny do działania plecaka szybującego. To za jego pomocą mogę latać i nie przejmować się specjalnie terenem, który mnie tutaj może ograniczać przy chodzeniu, zwłaszcza w budowaniu na tak dużej wysokości. Zatem, gdy sobie eksploruję planszę, to podróżuję mniej więcej w ten sposób. Ale coś tu się podziało. Chyba odpiąłem ten fragment od głównej sieci. No i cóż, trzeba go podłączyć w takim razie. Gdzieś tutaj znajdują się właśnie linie. O, dokładnie o to chodziło. Teraz powinienem mieć tutaj prąd, aby móc latać. Zaraz sobie sprawdzimy, tylko potrzebujemy odlecieć nieco od toru kolejowego. I jest, wszystko już działa. Widać, że ten kręcioł po lewej stronie w dolnym rogu, on pokazuje, że cały czas jestem w zasięgu sieci. To mi było właśnie potrzebne. Ogólnie plecak szybujący i ten patent z budową właśnie drutów bardzo mi się sprawdził. Obecnie przez tę budowę takie druty losowo powstawiane pokrywają mi całą planszę. Nie jest to moja docelowa sieć zasilania z bardzo prostego powodu. To są tylko tymczasowe rzeczy. Mam w planach, zresztą buduję już takie właściwe linie wysokiego napięcia i częściowo też już one pokrywają całą planszę, ale akurat to nie jest aż tak krytyczne. Natomiast wracając do samej budowy. Moje budowanie torów, jak być może pamiętacie z poprzednich odcinków, polega na tym, że najpierw buduję sobie taki szkic przy pomocy najzwyklejszego fundamentu i potem na nim przy pomocy szablonów układam właściwą estakadę, a na niej układam właściwy tor. Tutaj chciałbym zrobić jeszcze jedną taką rzecz, mianowicie to jest linia jednotorowa i to włączenie też jest takie w sumie jednotorowe. Czy dałaby się tutaj jakaś mijanka, aby
po prostu pociągi zbyt długo nie blokowały głównej linii. Dlatego wytyczam sobie drugi tor, tylko potrzeba odpowiednio sobie odliczyć, jaka tu ma być szerokość. U mnie jest to odległość 3 przesunięć. Przełączmy się na chwilę na szablon. Pod 9 mam sekcję 2 razy po 5 fundamentów i sobie ją tylko dopasujemy, żeby upewnić się. Tak. O, i jeszcze trzeba takiego klika dać. Teraz wszystko jest dobrze policzone, zatem mam pewność, że prawidłowo to wymierzyłem. A dlaczego odmierzam jeszcze ten drugi tor na mijankę? Otóż, aby zrobić bardzo taki przyjemny wjazd. Chociaż z drugiej strony mogę to zrobić takim innym sposobem. Pokażę go zresztą tutaj z kozłem oporowym. Powinno się to przydać jako taki mechanizm bezpieczeństwa. Spróbuję sobie teraz postawić właśnie kawałek tej linii, a to po to, żeby wiedzieć, ile mi zajmą rozjazdy związane z tą mijanką. Będę chciał to tak przeliczyć, aby na mijance zmieścił się ten 5-wagonowy pociąg, którym jeżdżę. Normalnie takie typowe pociągi u mnie mają długość 4 wagonów i 2 lokomotywy. Eksploatuję też, właściwie będę eksploatował pociągi 6- i 8-wagonowe na wybranych kierunkach. Jednak ten mój pociąg ma 5 wagonów, bo tyle mi się mieści na mojej stacji głównej, w mojej głównej bazie po prostu. Tak jakoś wyszło, zresztą 5 wagonów daje mi wystarczającą pojemność, aby pomieścić tam różne przydatne materiały budowlane. Dlatego na takich mijankach, znaczy w zasadzie mijanek to ja mam niewiele, bo w zasadzie mam tylko jedną linię jednotorową. Jak już zacząłem budować magistralę, to całą resztę wybudowałem w standardzie dwutorowym. Ale tu chcę mieć taki jednotor, aby było ciekawie. Zresztą nie będzie to jakaś wysoce oblegana linia. Niewykluczone, że skończę z zaledwie jednym pociągiem, który tu będzie kursował. I ta mijanka ma być nawet bardziej po to, żeby właśnie móc tam dodatkowo przejechać moim pociągiem, gdybym tego potrzebował. I dobra, to jest kawałek torowiska. Jak teraz robię takie mijanki? Otóż znalazłem bardzo ciekawy sposób. W sumie mógłbym to sobie przerobić na szablon, ale jakoś po prostu mi się nie chce, tym bardziej, że to jest bardzo proste. Nie zajmuje bardzo dużo czasu. Robię coś takiego. Biorę sobie rozgałęzioną płatkę. Umieszczam jeden koniec z tej strony. Później biorę kładeczkę bez barierek. Z drugiej strony ponownie umieszczam. I bardzo niskim kosztem mam oto taki wjazd. Teraz przedłużam torowisko. Raz, 2, 3, 4, 5. Też sobie przedłużmy. I jest. I teraz koziołek oporowy. Dość późno zorientowałem się, że w zasadzie przy wszelkich takich wjazdach mógłbym stawiać te kozły oporowe. Tak samo jak na prawdziwej kolei one pełnią bardzo ważną funkcję, mianowicie zapobiegają zderzeniom i wykolejeniom, czyli taka funkcja ochronna. A plusem w Satisfactory, niekoniecznie takim realnym, ale przydatnym bardzo przy jeżdżeniu samodzielnym pociągiem, jest to, że niezależnie od tego, z jaką prędkością jadę, to pociąg po prostu zatrzyma się gwałtownie, ale bez szwanku na takim koźle
oporowym, czyli mogę w niego wjechać nawet z prędkością 120 na godzinę i nikomu nic się nie stanie, zatem jest to bardzo przydatny mechanizm bezpieczeństwa. I niestety po niewczasie się zorientowałem, że mogłem go po prostu zastosować wszędzie na wszystkich wjazdach, bo nie ukrywam, że czasami z duszą na ramieniu pokonuję niektóre węzły, właśnie z tego powodu, że czy gdzieś nie jedzie jakiś pociąg liniowy, rozkładowy i czy zdążę wyhamować po prostu przed nim. Ale cóż, zacząłem tak budować, nie wszędzie mam teraz miejsce, żeby te kozły dodawać. Trzeba się będzie z tym pogodzić, że tak to już zostanie. Nawet nie muszę tutaj ręcznie, chociaż nie wiem, w zasadzie mam ogólnie szablony do podpór, ale akurat tutaj, gdzie mam pozostawione, to już takie elementy podpór znajdują się na właściwym szablonie. Jedynie co trzeba zrobić, to dodać sobie właśnie te wsporniki, a później filary. Wszystko sobie porozplanowywałem na podręczny przybornik, żeby mi się szybciej i wygodniej budowało. I dobra, wyjazd na linię jest gotowy. Teraz od razu dodam tutaj kilka semaforów. Z tej strony damy sygnał ścieżki. On pozwala nam robić to, że jeśli dwa pociągi mogą bezkolizyjnie przejechać przez taki odcinek zabezpieczony tym sygnałem, po prostu sobie jadą i nie blokują się nawzajem. Dopiero wtedy, kiedy pociągi miałyby mieć krzyżujący się tor jazdy, to wtedy sygnalizator je zablokuje przed wjazdem. Niestety, jak jeżdżę samodzielnie, to nie jestem w stanie wymusić, znaczy nie jestem w stanie po prostu powiedzieć grze, którą ścieżką planuję pojechać. Efekt jest taki, że co do zasady pokonujemy ręcznie sterowanym pociągiem taki sygnalizator de facto na czerwonym świetle. I trzeba wtedy dość mocno uważać, aby gdzieś nie nadjeżdżał z boku pociąg liniowy, z którym moglibyśmy się zderzyć i wykoleić oba składy. Trzeba nauczyć się z tym żyć, ale przy pewnej dawce ostrożności da się tym zarządzić. Tym bardziej, że ręczne jeżdżenie to nie jest docelowy styl jazdy i docelowy sposób użycia pociągów. To jest raczej wygoda po to, żebyśmy się my, jako gracz, mogli szybciej przemieszczać po planszy. Teraz sobie policzę, jaką długość tej mijanki obecnie mam. W tym momencie jest to tak, że tutaj mam takie segmenty po 5 fundamentów, czyli one pomieszczą wagonów 5, no bo 10 fundamentów daje 5 wagonów. Do tego jest przestrzeń na lokomotywę i potrzebowałbym jeszcze przedłużyć to delikatnie o jakieś 3 fundamenty dla pewności. I od tego miejsca zaczną się już łuki, dlatego sobie te szyny dam do połówki. A to dlatego, że jak się łuk zaczyna robić i daje szynę właśnie od połówki fundamentu, to ten łuk się ładnie układa, dokładnie tak jak biegnie fundament. Zresztą zaraz to będzie widać. Abyśmy się upewnili, że wszystko dobrze policzyliśmy, ja sobie tutaj ustawię kozły oporowe i spróbuję, zwłaszcza na ten kawałek toru, wjechać pociągiem, aby upewnić się, że on się tu rzeczywiście mi zmieści. Na razie na tym odcinku linii magistralnej mogę sobie bezkarnie parkować. Pociągi liniowe kursują mi właściwie dotąd, czyli o tutaj pociąg zjeżdża po tym łuku. Jest to tak zwany pociąg konstrukcyjny, który mi dowozi materiały na budowę. Mam tam takie zaplecze, z którego mogę sobie w razie czego zabrać dużą ilość materiałów,
jeśli by mi przekaźnik międzywymiarowy nie wyrabiał z dostarczaniem części. Po prostu podjeżdżam pociągiem, ładuję co mogę na wagony i sobie tym pociągiem jadę, w razie czego mam po prostu jakiś tam beton, stalowe płyty, żelazne płyty, znaczy stalowe belki raczej, które mogę sobie wykorzystać do budowy. Jeszcze. Dobra. Hamujemy. Dobra, czy mi się to wszystko mieści? Mieści mi się. Mam trochę zapasu? Mam. Czyli przy ręcznej jeździe będę w stanie tutaj wyparkować. Ok, zatem od tego miejsca mogę sobie zacząć tę linię przedłużać dalej. Zrobię tak, że tutaj mi się zacznie łuk. Pracuję caps lockiem. Nie wiem czy... widać na filmie caps locka, że mam wciśniętego. Właśnie caps lock pozwala mi zmieniać kąt, pod jakim ten łuk będzie zrobiony. Sobie wycelujmy tak, żeby z jednej strony ten łuk nie był za ostry, a z drugiej, żeby trafić właśnie tam. I chyba tak będzie dobrze. Zatem to będzie całkiem łagodny łuk. Teraz sobie to mogę przedłużyć. Dorzućmy jeszcze front, aby nie spaść nad tą wodą. I jak sobie poradzić z kolei z tym łukiem? Otóż dodając go. Też z takim samym kątem. Jeszcze raz przełączę się na ten tryb rysowania krzywych. I wystarczy, że ja to teraz sobie będę przesuwał tak długo, aż mi się to wszystko po prostu pokryje. Czyli dotąd. Nadmiarowe fundamenty usuńmy. Tu przedłużmy. Totalnie się nie przejmujemy tym, że nam się tu nie zbiegło, bo po prostu można częściowo nasunąć dwa szablony na siebie. Najwyżej z bardzo bliska będzie widać, że tam się po prostu dwa fundamenty, dwa szablony zlewają, ale z daleka, z takiej odległości jak się to ogląda, totalnie nie ma to znaczenia. Jak sobie to uświadomiłem, to ja się totalnie przestałem przejmować jakimiś tymi gridami, żeby mi się to wszystko ładnie zbiegało, bo to po prostu nie ma sensu, a tylko utrudnia robienie takich konstrukcji. O, zobaczcie tutaj. Co z tego, że nam to nachodzi na siebie? Co z tego? Tego praktycznie w ogóle nie widać, chyba że się zatrzymasz i bardzo chcesz to zobaczyć. To jest cały sekret budowania takich konstrukcji pełnych łuczków, zawijasów. Owszem, są one czasami dość upierdliwe w budowie i mogą zajmować niewspółmiernie dużo miejsca do tego, co robią, ale akurat w przypadku pociągów i dróg to jest bardzo pożądana cecha. Fabrykę zbudowałem jedną w ten sposób. Wiem, że potrafię. Niekoniecznie chcę to powtarzać, bo po prostu ilość miejsca i ilość czasu w stosunku do uzyskiwanych efektów jest niewspółmierna. Tam akurat zależało mi na efekcie wizualnym, więc sobie pozwoliłem na to. Chciałem też poeksperymentować. Ale jak już poeksperymentowałem, to wiem, że umiem, wiem, że w razie czego będę mógł sobie to zrobić. A tymczasem wróciłem do budowania po prostu fabryk na planie jakichś prostokątów i takich regularnych kształtów. Teraz to, co robię, to właśnie wykończenie tego niewielkiego fragmentu, którym te szablony mi się do końca jeszcze nie stykają, a trzeba to jakoś wykończyć. Znaczy tutaj mógłbym to olać, bo to też jest właśnie taki element, gdzie najzwyczajniej w świecie tego nie będzie widać, a może to tak właśnie zostawię. Oj, dobrze jest sobie zrobić taki szablon, który po prostu ma wszelkie ozdoby tylko z jednej strony, bo to nam bardzo upraszcza robotę.
Właściwie tu się powinienem też przełączyć na domyślny tryb budowania, bo ten schemat nam może trochę bruździć. Dobra, kończmy sobie tutaj ten łuk, ten rozjazd. Trzeba to wszystko podosuwać do siebie. Ale jak się już dojdzie do wprawy, to naprawdę duże układy torowe buduje się stosunkowo szybko, jak na tę grę. Można się wręcz zdziwić, ile kilometrów torowiska da się wybudować od zera do samiutkiego końca w zaledwie godzinę gry. Co najwyżej zaplanowanie jakichś dużych węzłów to jest niekiedy wyzwanie, żeby znaleźć sposób na zmieszczenie się w dostępnym terenie, bo też pociągi w grze mają tę cechę, że one są po prostu niemiłosiernie duże. Bo zobaczcie na to. W rzeczywistym świecie pociągi jeżdżą po torach w Polsce o szerokości tam 1435 mm, czyli niecałe 1,5 metra. Tutaj tak realnie patrząc, gdybyśmy chcieli przenieść się, mówić taką kolejową terminologią, to pojedynczy tor ma rozstaw około 3 metrów, czyli on jest bardzo szeroki, 3-4 metrów może, przynajmniej tak podawała encyklopedia gry. Zatem te pociągi są po prostu dużo szersze niż w rzeczywistości, dużo większe, dużo masywniejsze. Na takiej estakadzie zmieściłbym, nie wiem, 3-4 rzeczywiste tory kolejowe, a tutaj mam tylko 2. I siłą rzeczy, jeśli tory są tak szerokie, to wszelkie łuki, wszelkie pętle na węzłach też zajmują absurdalnie dużo miejsca. Tak samo węzły rozjazdowe przed stacjami. Same stacje też są gigantyczne. Zobaczcie tutaj, że 3 główne perony na tej stacji zajmują tyle miejsca, co cała fabryka, którą obsługują, przynajmniej jeśli chodzi o zajmowaną powierzchnię. I ogólnie tutaj musiałem bardzo dobrze to wszystko poprzeliczać, żeby budować tylko tyle, ile rzeczywiście będzie mi potrzebne odnośnie pociągów, które tam mają kursować. I to jest pewne wyzwanie właśnie przy budowie sieci kolejowej w tej grze. Ale na szczęście, jak się okazuje, mapa jest bardzo dobrze przemyślana moim zdaniem. To jak się zacznie budować, jak się zacznie eksplorować i planować te fabryki, to można odkryć wiele smaczków, ile tutaj autorzy przewidzieli takich ciekawych miejsc na budowę, a czasami wydaje mi się, że nawet miejsc, których nie przewidzieli, że tam będzie można takie konstrukcje znieść. Mam jedną taką stację zbudowaną po prostu na klifie. I to nie na klifie tak, że na krawędzi, tylko tak z boku klifu. I tam mi się wszystko ładnie pomieściło. 4 perony. Dla dłuższych, dla krótszych pociągów. No może nie dla tych chociaż nie, jest chyba taki jeden najdłuższy tam. Ale to pokazuje, że nie wiem, czy tam szczerze mówiąc autorzy przewidzieli, że ktokolwiek będzie próbował zbudować stację kolejową. A ja spróbowałem i mi się udało. Zresztą zajedziemy tam, raczej nie w tym odcinku, ale was tam zabiorę, bo ta stacja powstała tam z nie byle jakiego powodu. Tam po prostu będzie fabryka. Aha, i okej. Teraz budujemy jednotorowy odcinek. I pod którym klawiszem ja właściwie ukryłem odcinek jednotorowy? Pod tym. I widać, jak mało ich wybudowałem, bo tutaj sobie dodałem na samym początku szynę. Ona mi bardzo bruździ. I aż do tej pory jej nie zdemontowałem. A najlepiej jest jednak budować te takie korytka bez po prostu szyny. Dobra, ja sobie to dodam pod piąteczką, bo piątka mi tu nie będzie w ogóle potrzebna. To był taki dość specyficzny szablon na potrzeby jednego odcinka.
Okej. Sprawdzę jedną rzecz. Będę musiał ustawić sygnał. Okej, czyli da się robić tak, że tam jest sygnał ścieżki i to się kończy też sygnałem ścieżki. W sumie trochę tych sygnałów nastawiałem, ale czasami są takie niuanse, to się trzeba dobrze zastanowić, czy wszystko będzie ok. Dlaczego tu dałem sygnały ścieżki? Bo teraz zobaczcie. Dzięki temu tutaj może wjechać pociąg, a stąd może wyjechać, a stąd może wtedy dostać pociąg zielone światło, żeby zająć odcinek jednotorowy. Gdybym tutaj ustawił sygnał bloku, to potrzebowałbym też sygnału bloku z tej strony, bo inaczej po prostu pociąg stojący tu na mijance nie wpuściłby tego pociągu, ale jakbym tu ustawił sygnał bloku, to linię jednotorową mógłby z tamtej strony zająć kolejny pociąg, wjechać tutaj i zablokować z kolei ten tor na mijance. Zatem na takich mijankach sygnały ścieżki to jest to, co generalnie chcemy używać. Ok, potrzebuję pamiętać, by sobie prąd przedłużyć, chociaż w tym momencie akurat latać pozwala mi szyna kolejowa. Szyny są co do zasady pod napięciem. I... tak to zbudować, bo mi się ta szyna nie połączy po prostu. No nie, kurczę, że... nie, co jest? Buduj się. Teraz też się buduje. Nie, coś tu się... Ja dla pewności ten tor jednak ułożę jeszcze raz, bo szczerze mówiąc nie wiem. Nie mam pojęcia, jak mi gra tutaj to połączy. Nie ma jakiegoś dziwnego WTF-a. A w sumie najlepiej się przekonać w bardzo prosty sposób. Wjeżdżając na ten tor, najwyżej wykoleimy złoty pociąg. Będzie co zbierać. Tutaj pełno betonu i innych materiałów budowlanych. Chwila prawdy. Czy przejedziemy po tych dziwnych łączeniach? No przejechaliśmy. Jest ok. Dobra, to buduję. W przypadku torów to ja się trochę bałem tego łączenia, ale wszystko wygląda, że jest w jak najlepszym porządeczku. Tylko nie. Trzeba uważać, jak się tutaj buduje, bo widzieliście, co się dzieje. Gra zaczyna po prostu wariować przy takim budowaniu od schematu, jak zaczynam myszką za bardzo ruszać. Jeszcze więcej prostego toru. Tutaj nie ma potrzeby robić żadnych łuków, żadnych dziwnych łuków. Jeszcze trochę. Teraz popatrzmy sobie na mapę, gdzie właściwie musimy trafić, bo... Okej. W tym miejscu, gdzie macham kursorem, jest wyprowadzenie z kolei z tej strony, więc ja sobie tutaj umieszczę X, wybierzemy sobie ikonkę. O, X, że w to miejsce mamy trafić, umieszczę to sobie na kompasie. Dzięki temu widzę mniej więcej, w którym kierunku to jest. Dodamy tu jeszcze trochę podpór. Podpory robi u mnie się bardzo fajnie. Mam sobie taki schemat filar płaski tory. Jak buduję go w trybie schematu, to wystarczy, że sobie po prostu go podnoszę pod każdym takim segmentem, bo on mi się ładnie przykleja do już zbudowanych schematów. Pyk. I w równiutych odstępach. Dobra, jeszcze trochę, jeszcze trochę.
tutaj. No, tap. Jest. Się udało. I ciągniemy filary do samego dna. I już nasza trasa nie lewituje w powietrzu, przynajmniej na tym odcinku. Chyba sięgnąłem dna? Sięgnąłem. Dobra, to jeszcze tutaj. Wróćmy i żeby się nie musieć cofać, to wybudujmy jeszcze filary pod tym kawałeczkiem mijanki. Padam. Tymczasowe fundamenty zniknęły. Teraz ja sobie skopiuję duży wspornik filaru. Zbudujmy tutaj. Tu są jeszcze jakieś... Te jeszcze pod tym zostało, ale to mi się nie chce tego pasować. Tutaj dodajmy do dna. Łącznik. Do dna. Łącznik i łącznik. Teraz jak sobie poradzić z tym dziabongiem? Z tym dziabongiem można sobie poradzić bardzo prosto, bo mam też wariant po prostu pod jeden tor. I na takich odcinkach to już najzwyczajniej w świecie trzeba tego po prostu używać. Mi się on dokleja akurat do schematu, który jest pod 2 tory, ale to za chwilę przestanie być problemem, bo już chyba w tym miejscu mamy jednotorowe. Mogę po prostu robić coś takiego. Stosuję taką konwencję, że na łukach te filary robię częściej. Jakoś tak po prostu. Bardziej mi się to podoba. Zatem mam albo odstępy co 5 fundamentów, albo... Znaczy co 4 fundamenty filar, albo co 2. Tu, raz, 2. Dobra, niech będzie tak. Nie zawali się. Przynajmniej nie powinno. Zresztą w tej grze nie ma mechaniki wytrzymałości konstrukcji. Nikt nam nie zabroni budowania całkowicie lewitujących obiektów. Chociaż widziałem, że ktoś zrobił moda, który dodaje właśnie integralność strukturalną konstrukcji, że trzeba rzeczywiście budować jakieś konstrukcje wsporcze, bo inaczej się to zacznie rozpadać, tak jak w Valheimie jest. Aczkolwiek nie wiem, czy fizycznie dałoby się taką autostradę czy linię kolejową zbudować z takim modem. Po prostu sposób, w jaki to budujemy, widzimy, że najpierw ciągnę właściwe torowisko, sprawia, że zanim bym był w stanie filar postawić, to by mi się to wszystko zawaliło. Okej, tu jeszcze porozstrzeliwujemy tych dziadów, żeby nam nie przeszkadzali w budowie. Co? Kontynuujmy. Aha, jestem na nie tym, co trzeba. Przyborniku. To jest mój do torów. I co? Może tutaj już zaczniemy łuk robić. Okej, zróbmy to. To będzie taki łagodny łuczek. Nie ma co tutaj nawet budować jakieś nie wiadomo 2 stopnie. Zbuduję go trochę dalej. A to po to, żeby sobie prąd przedłużyć i potem, czyli za chwilę, wybiorę, w którym miejscu to się właściwie zakończy. Sobie trzeba tutaj prąd pododawać, bo aż tak daleko nie jestem w stanie polecieć.
psuje mi się gra. Teraz to, co robię, to sprawdzam, czy tego miejsca budować dalej, czy to będzie ładne. Tak. Dobra, to od tego miejsca to będzie szło sobie dalej prosto, zatem tę część łuku kasuję. O, i tam już widać właśnie ten jednotorowy odcinek linii, do którego zdążamy i do którego będziemy się podłączać. Tutaj przed nim ja wybuduję jeszcze jedną mijankę, a to po to, żeby tam na tym skrzyżowaniu 3 odcinków jednotorowych jadące pociągi nie blokowały go na zbyt długo. Aczkolwiek w sumie nie wiem jeszcze, ile dokładnie pociągów będzie jeździć do tamtej fabryki. Tam mam jeden peron towarowy, więc tylko jeden naraz może być ładowany. A, i tu skopałem. Aha, bo wziąłem sobie nie ten, co trzeba. To jest taki mój specjalny schemat do budowy bardzo ostrych łuków z kolei, dlatego tam mi zabrakło ozdób po jednej stronie. A tu przed nami taka trochę bardziej żmudna część, czyli na łuku trzeba fundament po fundamencie układać w trybie domyślnym. Też już mam wprawę tutaj. Jak sobie liczyłem, to mi pokazało, że mam grubo ponad 120, może nawet już teraz 130-140 km torowisk. Więc jakbym z pełną prędkością jeździł i chciał objechać dosłownie każdy kawałek toru, jaki mam, każdą szynę, to zajęłoby mi to godzinę czasu z pełną prędkością. Oczywiście wiadomo, że tych magistrali jest mniej, bo ta plansza do gry to ma... Świat gry ma wymiary tam raptem kilka na kilka kilometrów. Nie wiem, chyba 6 na 7, jakoś tak to jest. Więc jak na pociągi, to te odległości nie są wcale aż takie duże. Ale jeśli po prostu policzymy, że na prawie każdej linii są po 2 tory, no to już się długość szyn liczy podwójnie. Do tego nie mam wcale jednej okrężnej magistralnej linii, tylko 2 i do tego jeszcze kilka odcinków takich łączących mi te magistrale w różnych miejscach. No i do tego wjazdy na stacje, tory stacyjne. I tak się zbiera, że powstaje to 120 czy coś kilometrów torowiska. Więc z jednej strony świat nie jest może jakiś zbyt duży, z drugiej jak go próbujemy oplatać tymi torami, to się tego zbiera najzwyczajniej w świecie. O, i chyba tutaj już jesteśmy na tym odcinku prostym. Zaraz można poznać po tym, jak się tutaj te fundamenty zbiegają. Ok, widzimy, że to jest jeszcze na łuku, ale to jest już odcinek prosty, zatem potrzebuję jeszcze... Ten segment zrobię na sekcji torowej 1.1. Ten także, żeby mieć możliwość zakończenia szyny. I od tego momentu już będę układał z powrotem te sekcje na 5 fundamentów. Ale właśnie, tę szynę potrzebuję teraz skasować z bardzo ważnego powodu, bo żeby zrobić łuk, to tak jak mówiłem, trzeba dociągać zawsze do środka fundamentu i na łukach budujemy trafiając szyną właśnie w te środki, bo inaczej jeśli zrobimy gdziekolwiek indziej, to ten tor się przestanie układać równo z korytkiem. No i też ta szyna nie wystarczy do obsługi całego tego łuku, więc będę ją musiał podzielić na prawdopodobnie 2 mniejsze, zatem sobie odliczmy. Tutaj nie wiem, może być 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, dajmy 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, dobra, nie będzie tutaj, to nie musi być idealnie równe. O, i widzimy, jak to się ładnie teraz tutaj nam pasowało. I teraz ponownie mogę sobie skasować tymczasowe fundamenty
Jeszcze, o, tutaj wejdź w zasięg. Brawo. Skoro jesteśmy na łuku, to przełączmy się z powrotem na budowanie podpór. Tu jeszcze będzie nasza podpora, filar płaski, tory. A tu już możemy filar płaski. I co trzeci segment dajemy kolumienkę. Jeszcze tego zostało. A, tu już koniec, dobra. No to świetnie. To teraz tylko podpory. I zmierzamy już do szczęśliwego końca. Widać metę. Jeszcze będzie taki dłuższy odcinek z mijanką. Tylko będę musiał sobie teraz to wszystko już dobrze wymierzyć. Zatem chwilowo przestanę układać właściwe tory i sobie zrobię te tymczasowe fundamenty aż do samego końca. Bo chcę sprawdzić po prostu, jak to się wszystko pomieści. Także z punktu widzenia tamtego wjazdu, a żeby mieć punkt widzenia tamtego wjazdu, to muszę dociągnąć fundamenty aż do tego wjazdu. Nie chcę być inaczej. Jeszcze trochę. Sobie wtedy odliczę, jak długa powinna być mijanka, żeby ona była jak najbliżej tamtego skrzyżowania. Trzeba będzie jeszcze zostawić trochę miejsca na rampę, bo te tory na pewno nie są na tej samej wysokości. O, i znalazłem. Co ja znalazłem? Jeszcze się tutaj ustał jakiś rozbity lądownik, czyli dysk twardy. Zbądźmy się z bezpiecznej odległości. Ten jest silny. Walka z nim to by było wyzwanie. Powiem wam, że te amunicje to sobie ostatnio naprodukowałem w jakichś absurdalnych ilościach. Próba amunicja to się nazywa. Ale nie sądziłem, że to będzie aż taki rozrzut miało, więc to nie wiem ile z tego trafia. Już jesteś zabity? Chyba tak. Się jeszcze nie kręcą jakieś inne dziady? Chyba nie. Dobra, on już chyba nie żyje. Tak, nie żyje, bo tutaj jest po prostu pozostałość po nim. Co tutaj trzeba? Miedziana blacha. No to mam taką w dużej ilości. Super. Kolejny dysk twardy odzyskany. Wprawdzie już nie mam tyle receptur, żeby te dyski twarde skanować, bo jeszcze nie wszystkie receptury mam po prostu dostępne, bo zostały mi te z ostatniej fazy gry, a tam też są jakieś alternatywne receptury. Ale kolekcjonuję te dyski twarde, bo chcę osiągnięcie sobie zdobyć, czyli zbierz 100 dysków twardych, już mi niewiele zostało, chyba mniej niż 20. No i sobie te dyski zbieram, że jak będą mi potrzebne, to sobie będę te receptury już wtedy wynajdował. Wszystkie, które mi są potrzebne na ten etap gry, no to mam dostępne, mogę je sobie w każdej chwili po prostu
wziąć. Mam jeszcze trochę dysków twardych czekających na to, żeby się pojawiły jakieś inne możliwości wyboru, żeby się po prostu dało je zeskanować. O, a tymczasem jesteśmy w tym miejscu i sobie też sprawdźmy. Okej, dobra. Tam trafimy. Jak tutaj się ma ten nasz tor? A, to mógłbym nawet od tej strony zacząć rampę układać. Zróbmy tak. To jest rampa jednotorowa, ale to jest ta... O, ta rampa mi jest potrzebna, bo generalnie ta po większym spadku ja ją stosuję tylko i wyłącznie na jakichś wjazdach na stację. Nie chcę aż takich stromych stosować na głównych liniach. Jest jeden wyjątek, gdzie się przełamałem, właściwie złamałem, bo nie było innej opcji. On w zasadzie jest, o tam. To był jedyny sposób, żeby tam ten tor wyprowadzić. Ale wyjątek potwierdza regułę. Jak to jest tylko jedno miejsce, nie wiem, czy tam będzie jeździł jakikolwiek liniowy pociąg, biorąc pod uwagę, że tutaj dodajemy ten wyjazd, to może nie jest to aż takie nawet krytyczne. Tutaj potrzebujemy sobie ten tor sprowadzić na taki sam poziom, jak tam mamy. Jeszcze chyba kawałeczek trzeba będzie. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Dobrze, że tamten tor mam wysoko, bo ta rampa to by mi tutaj zajęła tyle miejsca, że masakra. I tak jest długa. No ale jak się robi spadek co dosłownie 1 metr na 4 metry, to i tak jak na zwykłe pociągi to by było zbyt duże nachylenie chyba. Ale w tej grze jest to najmniejsze, jakie jesteśmy w stanie sensownie zbudować. Czyżbyśmy trafili? Nie, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Tu będzie jeszcze jeden taki mały problemito, ale do ogarnięcia, mianowicie problemito polega na tym, że jak zaczynałem budować sieć kolejową, to mi się przez przypadek dosłownie tam omsnęła jedna rzecz i kawałek tego torowiska jest podniesiony o dosłownie kilkanaście centymetrów w stosunku do reszty sieci. Ja to później skorygowałem, ale niestety zorientowałem się za późno i fragment sieci powstał właśnie w tym nieco wyższym standardzie. I zobaczcie, tu widać dosłownie jaka jest różnica. Nie wiem, jak mi się to udało zrobić, ale udało mi się. I tamten odcinek torowiska to jest właśnie ten nieco podniesiony do góry fragment sieci, którego musiałbym go w całości zbudować od nowa, żeby to skorygować. Więc nie koryguję, tylko mam takie miejsca, gdzie po prostu następuje przejście między jednym światem a drugim i wychodzi na to, że jedno z tych miejsc będzie właśnie tutaj. I to mi też wyznacza miejsce, gdzie będziemy mieć początek kolejnej mijanki. Dlatego ja potrzebowałem sobie te fundamenty dociągnąć. I żeby ta mijanka mi wyszła, to tutaj też potrzebujemy sobie sprawdzić kąty. Pod jakimi te linie są zbudowane. Ale wygląda, że to wszystko się ładnie zbiegnie. Zróbmy, że od tej strony będzie mijanka. To będzie na sygnalizator. 2, 3, 4, 10. 5 wagonów. 5. I 5 na 2 lokomotywy i jeszcze semafor. Okej.
Teraz podciągamy jeszcze od tej strony. Łuk. O, nawet będzie trochę zapasu od tej strony. I dobra, i wszystko wskazuje na to, że tutaj będzie ten taki odcineczek z kozłem oporowym. Dobra, no to już wiemy, co budować. To sobie skasuję, żeby mi nie bruździło, bo akurat odcinki proste, do nich nie potrzeba. Do nich nie potrzeba po prostu takiej podbudowy na czas budowy. Mogę sobie bezkarnie pykać. I póki budujemy prosto, to mamy pewność, że trafimy. Rozjazd. I teraz to jest odcinek na tory. Tu potrzebujemy wstawić jeszcze tego dziabonga, a tu wykasować te fragmenty obudowy, żeby zrobić identyczny patent, jaki zastosowaliśmy na tamtej mijance. To można też zebrać. 9. O, i teraz przyda mi się właśnie pociąg konstrukcyjny, bo zabrakło mi stalowych belek. I zanim się one uzupełnią, to prawdopodobnie szybciej dolecę do pociągu. Przynajmniej jeśli mam jeszcze szyny kłaść i budować, sobie tych belek po prostu nabiorę. Najlepiej to podlecę, podjadę pociągiem. Wtedy wyładujemy. Kiedy się buduje bardzo szybko po prostu ze schematów, to dość szybko się to, co mamy w magazynie międzywymiarowym, kończy i zanim po prostu uda się to uzupełnić, to trochę czasu mija i dlatego te pociągi konstrukcyjne okazały się dla mnie świetnym patentem. Pomogę tu sobie wozić po prostu zapasowe materiały, nabrać ile tam mi potrzeba i budować, a w tym czasie mi się magazyn po prostu zapełnia. Jeszcze betonu trochę i od razu sobie podjedziemy, by nie lecieć tutaj drugi raz, skoro już podjechaliśmy. Tylko zrobię to powoli, bo nie mam tam kozła oporowego na samym końcu, więc ten pociąg by mi się wykoleił, gdyby wypadł z szyny. Ładny horyzont, ale to już jest poza dostępnym światem gry. Powoli. I hamujmy. Świetnie. Od razu dodamy zakończenie tego odcinka, skoro już jesteśmy w tym miejscu. Światełka. Jedna belka. Druga belka. Trzecia belka. Teraz składeczka. O. Jeszcze tutaj. I gotowe. Tę szynę potrzebuję sobie podciągnąć nieco dalej. Też.
końca. I tutaj możemy na kozioł oporowy dać. Od razu dajmy sobie z tej strony sygnał ścieżki. I dobudujmy ten brakujący kawałek. Już naprawdę jesteśmy bardzo blisko końca. Tu jeszcze powinien nam się zmieścić jeden taki segment i się przełączymy na budowę fragmentów pojedynczych. Pod zerem mam już takie sekcje na jeden fundament i nimi sobie już tutaj dopieścimy całą resztę. Pyk. Jakoś tak. Teraz pod trójeczką mamy bardzo krótkie odcinki. Dobra, a teraz czwóreczkę i zaczynamy już budować tymi fundamentami, bez ozdoby z jednej strony. To by był prawdopodobnie ostatni na torze. Powtórzmy całą operację po tej stronie. Ok, aby było ładniej, to akurat mam taką odcineczek do długości pół fundamentu. Czwóreczka. I dosuwamy ostatnie fundamenty mijanki. O, tu będzie widać właśnie tę delikatną różnicę w wysokości. Nie będzie to odczuwalne w trakcie jazdy w żaden sposób, ale będzie tu widać taką delikatną granicę. Jest ona w paru miejscach trudna. Wybudowa całej sieci nie jest warta tego, żeby czasu poświęconego na nią, żeby to wyprostować. Jak już tak zacząłem budować, to trzeba się z tym nauczyć żyć. O! Jest wykończenie. 3, 4, 5, 6. Co? Dodajmy te ostatnie fundamenty. Połączmy tory, ustawmy ostatnie sygnalizatory. I jeszcze podpory zostaną, a potem jazda testowa. Nie chce być inaczej. A, jeszcze tutaj mamy taki półlukę, no to się połączmy się po prostu tym połówkowym. Świetnie. No co, to teraz kładziemy szyny. I odliczamy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Raz, dwa, trzy, cztery,
Jakieś 5. Raz, dwa, trzy, 4, 5. I teraz trzeba to jakoś... Oj, tu będzie ciężko, bo mi przeszkadza ten fundamencik, ale usunę go sobie na moment. I już sobie poradziliśmy. Teraz łuk. O nie. O niestety. Gra się wysypała. Unreal Process crashed. Dobra, to trzeba wrócić. Momencik. Jestem z powrotem. Częsty autozapis twoim przyjacielem. Powiem wam tak, że crashe tej gry zdarzają się bardzo rzadko, więc zwłaszcza jak na fakt, że gram z jednym modem, to powiedziałbym, że jestem wręcz bardzo pozytywnie zaskoczony stabilnością. Ale cóż, ale czasem niestety się zdarzają. I właśnie taki moment nadszedł. Na szczęście nie straciliśmy zbyt dużo, ale jednak kawałek straciliśmy, bo w zasadzie wszystko, co było tutaj, musiałem zbudować od nowa. I tak też się stało, ale na szczęście kryzys został już zażegnany. Mamy mijaneczkę. Ustawmy jeszcze w takim razie od razu sygnalizatory. Jeden z tej strony, drugi z tamtej. No tutaj już stawialiśmy, ale właśnie kawałeczek tego też straciłem. Na szczęście cała reszta linii przetrwała. Autozapis uratował zdecydowaną większość naszych efektów. No i cóż, pozostało nam tylko dołożyć ten oto odcinek, czyli rampę i podpory i będzie można jeździć. 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5 i połączenie. I dodajmy sobie filary. Też mam tu trochę na rampę. I dosłownie za momencik będziemy już w domu. W miejscu. Na rampach też daję podpory co trzeci fundament. Tutaj uniknąć zjawiska lewitacji torowiska. Po tej stronie dam jeden filar łaski i przełączymy się na te filary. Raz, dwa, 3, 1, drugi, też damy drugi i tu chyba nie będę dawał. Porzućmy tylko w tym miejscu. Mam kolumnę z betonu, niech sięgnie dna. Bardzo mi się w tej grze podoba system budowania. Jest bardzo dopracowany i ewidentnie przygotowany z myślą o tym, żeby budowało się szybko, więc naprawdę podziękowania dla autorów gry, że pomyśleli o różnych takich drobnych elementach, zbadali, żeby to było używalne.
To widać, że włożyli sporo pracy. To, żeby budowanie było szybkie, przyjemne i całkiem precyzyjne. A tymczasem jeszcze co? Ostatnie filarki. I będziemy mieli premierowy przejazd. Ostatni. Tadam! I gotowe. Mijaneczka, jest linia. Zatem dojedźmy do końca, do stacji chemika i tam zawrócimy, aby zrobić objazdówkę w drugą stronę. I tym samym oficjalnie zainaugurujemy ostatni odcinek sieci kolejowej. Wszystkie pozostałe to będą już tylko jakieś dojazdy do ładowni, czyli bardzo króciutkie odcinki obsługujące jakiś jeden wybrany peron. No i pozostała mi tak naprawdę stacja, która docelowo będzie obsługiwać elektrownię atomową. I z kolei to będzie wszystko. Zajeżdżamy teraz na stację chemika. Tutaj zajedziemy na jeden z dwóch torów podstawczych, które kiedyś przygotowałem. Możemy zmienić kierunek jazdy i wrócić tam, skąd przybyliśmy. Moment, przecież ja tutaj jeszcze nie mam filarów. A to czemu? Czemu to tak lewituje? O, to pozwolicie, że jeszcze sobie tutaj to poprawię, bo widzicie, zbudowałem to naprawdę dawno temu, a nie zauważyłem, że ja tutaj filarów zapomniałem dodać. Może tak lewitować w powietrzu. Co to za torowisko lewitujące? Tak dobrze to nie ma. O, dobra. Tyle wystarczy. I jest git. Kryzys filarowy zażegnany. Można wracać do jazdy i inauguracji. Przed nami bardzo ostry podjazd, aby wyjechać z tego wąwozu. I oto po raz pierwszy będziemy mogli pojechać w prawo. Zmieńmy sobie zwrotnicę. I co ja będę obsługiwał właściwie z tej kopalni siarki? Już mam pomysł, aby tę siarkę wozić stąd albo do mojej fabryki Sulfurika, gdzie właśnie będę zajmował się przetwórstwem siarki, którą będę niebawem budował, albo do elektrowni atomowej, gdzie ta siarka będzie też, jeśli dobrze pamiętam, potrzebna, albo do jednego i drugiego. To jest niewykluczone, że będę obsługiwał obie fabryki z tej kopalni. Zatem to jeszcze przed nami. Potrzebujemy postawić dodatkowe fabryki,
A tymczasem... Cóż, ja będę z wami się żegnał na tej oto magistralnej linii prowadzącej w głąb świata Satisfactory. Tam będą nasze kolejne teatry działań, kolejne fabryki zmierzające już, mam nadzieję, do szczęśliwego ukończenia gry. I będziemy się powoli żegnać. Jeśli podobał wam się ten film, jeśli podobały wam się te treści, to zapraszam do lajkowania, do subskrybowania. Mam nadzieję, że mi się gra nie wykraszuje znowu, bo tu znowu coś zaczęło się przymulać. Więc lepiej szybko już skończę. Dobra, uratowane, ale lepiej będę już kończył, bo widać, że tu gra ma jakieś niesamowite problemy techniczne. Zatem jeszcze raz zapraszam do subskrybowania, do lajkowania. Pomaga mi to w rozwoju kanału. Dziękuję za wspólną zabawę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!